Cześć, jestem Weronika, czytam z energii, z przestrzeni, zajmuję się numerologią, rozwojem osobistym, rozwojem duchowym. I dzisiaj chcę kontynuować temat prawa przyciągania. I właśnie, my zapraszamy do swojego doświadczenia daną rzecz, poprzez czucie. Dlaczego poprzez czucie, a nie poprzez myślenie? Już tłumaczę. Były takie badania i wyszło z nich, że nasze pole serca ma zdecydowanie większą moc. Ma większe pole elektromagnetyczne, ma większą siłę niż pole naszego mózgu. I to ma wielkie odniesienie do prawa przyciągania, bo prawo przyciągania to właściwie prawo wibracji. My zapraszamy do swojego życia to, co już mamy, to, co już czujemy. To, co już czujemy. I przy wizualizacji to właśnie nie ważny jest ten obraz. Ważne jest to, co czujesz. Jeżeli już podczas wizualizacji czujesz, że to ma, że to już się dzieje w Twoim życiu, Twój mózg już wziął to za prawdę, bo to zgadza się z Twoim sercem. Jak nie mam. Jak przyciągasz. To zapraszasz, chcesz przyciągnąć to, co się zgadza z Twoim sercem. No jeszcze do tego trzeba przekonać swój umysł, bo umysł ma inne programy często. I właśnie podczas wizualizacji to czucie jest sekretem. Tak my się czujemy. Nie to, co mamy swój obraz w głowie. Tak my się czujemy. Aż podczas tej wizualizacji powinniśmy tak jakby nową skórę na siebie nakładamy. Wtedy wiemy, że ta wizualizacja zadziała. Że jest wykonana prawidłowo. Bo my to czujemy. Pole naszego serca się powiększyło. Ma inny zapis energetyczny. W naszym polu naszego serca. I poprzez wielokrotną taką wizualizację i to czucie, na siebie to czucie, nasz umysł zaczyna się do tego przyzwyczajać i w to wierzyć. A tak jak wspomniałam w poprzednim filmiku, ta wiara jest kluczowa, istotna w procesie prawa przyciągania. Więc skup się na odczuciu. I też zadaj sobie pytanie, czy to, co chcesz do siebie przyciągnąć, to jest naprawdę z serca. To, co polecam robić, to zadać sobie pytanie, dlaczego to chcę przyciągnąć do swojego doświadczenia. Dlaczego to chcę w swoim życiu? Zadawaj sobie pytania, bo, aż w końcu dotrzesz do sedna źródła, dlaczego to chcesz w swoim życiu. Bo często może się okazać, że chcesz przyciągnąć coś do siebie z braku. Tylko z pozycji braku przyciągamy więcej braku. Więc zadaj pytanie właściwie własnemu sercu. Czego ja tak naprawdę chcę? Bo pamiętaj, pole elektromagnetyczne z serca jest o wiele większe niż pole elektromagnetyczne naszego mózgu. I właśnie przy tym przyciąganiu będziemy musieli porzucić swoją starą skórę. Porzucić starą wersję siebie. Podczas wizualizacji tak jakby nakładamy nową skórę na siebie. Stajemy się nowym sobą, bo to, co my chcemy przyciągnąć, musi być zgodne z tym, co mamy w sobie, w swoim sercu. Oczywiście dalej polecam obserwować to, co mamy w swoim umyśle, bo musi się to zgadzać, tak? Bo myśli mają wpływ na nasze emocje, a to już z kolei nasze czucie. Więc obserwować myśli. I je przekierowywać jak trzeba, tak, żeby były zgodne z tym, co chcemy przyciągnąć. Bo my właśnie poprzez też myśli nakładamy tą nową skórę. My mamy przy prawie przyciągania, mamy stać się nowym sobą, jeśli aktualny
twoje ja w kółko jest skupione wokół braku pieniędzy, no to jak będziesz tylko myślał o pieniądzach, myślała o pieniądzach, ale to jest z braku, że o Boże nie mam, no to przyciągasz więcej braku. Gwarantuję ci to. Ale jeśli nałożysz na siebie nową skórę, że poczujesz się bogaty, po prostu poczujesz się, że masz te pieniądze, po prostu je masz. A żeby początkowo się poczuć, że to już masz, że masz te pieniądze, przykładowo, to pomaga wdzięczność. Po prostu dziękuj za każdą złotówkę, którą masz, za każdy grosz, który masz. Za to, że masz gdzie mieszkać, za to, że masz ubranie, za to, że masz co jeść. Wdzięczność. Bo to zwiększa pole naszego serca. I poprzez wdzięczność, że my wyrażamy tą wdzięczność, to nasz umysł też zaczyna w to wierzyć. Bo wszechświat jest właściwie jak rodzic. Czy Bóg, Stwórca. Jest właściwie jak rodzic. Da nam więcej tego, co my już mamy. Da nam więcej tego, co my już mamy. A żeby to mieć, to musimy najpierw poczuć. Bo skoro już coś mamy, to my czujemy, że to mamy. Po prostu mamy, no. Na przykład moja historia z takim dzienniko-kalendarzem, specjalnie zamawianym z Australii. I ja kiedyś rok temu, pamiętam, bardzo chciałam go mieć, ale sobie na niego nie pozwoliłam, bo uznałam, że za drogo. No bo tam razem z przesyłką tam koło 300 zł. I pamiętam, że jak właśnie dowiedziałam się, że już jest wydanie na ten rok, na 2022 rok, to ja od razu zobaczyłam, ja od razu automatycznie poczułam, że ja już mam ten dzienniko-kalendarz, że już go doczułam i wiedziałam, że on już leży na moim biurku. I tak sobie myślałam, kurczę, muszę go sobie kupić. No intuicja mówiła, kup go sobie. I go sobie kupiłam, i on do mnie przyszedł tydzień później zaraz. Więc ja najpierw poczułam, że go mam i potem zmieniłam sobie myśli, że kurczę, naprawdę go mogę mieć. Że go mogę mieć. Mogę go sobie kupić. I go sobie kupiłam. I przyszedł tak szybko, że ja sama byłam zdziwiona, że w ciągu tygodnia przyszedł z Australii, z drugiego końca świata. Równo tydzień od wysłania. Więc jeśli to jest zgodne z naszym polem naszego serca, to do nas przyjdzie. Prędzej czy później. Jak nie skupię się na tym, że tego jeszcze nie ma, po prostu poczekaj, spokojnie. To się pojawi. Prawo przyciągania to jest proces. To jest proces. Musimy to poczuć, musimy dostosować swoje myślenie do tego, żeby było wspólnie z tym, czego chcemy. To jest proces. My się właściwie uczymy siebie na nowo. Tak? Bo co chcemy nowego zapraszać do swojego życia, to właściwie nakładamy nową skórę. No więc to na dzisiaj tyle. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo będzie więcej na ten temat, jeszcze wiele innych tematów. I zapraszam Cię na mojego Instagrama, Facebooka. I zapraszam Cię do mojej grupy na Facebooku Pokochaj Życie. Tam będzie zdecydowanie bardziej, tam jest rozwojowo, transformacyjnie, trochę coachingowo, więc zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję.